Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Radiokomunikacja Testy. Dzisiaj długo już zapowiadany, ale w końcu się doczekaliśmy. Pierwszy odcinek z pomiarami radiotelefonu, przez jednych uwielbianego, przez innych znienawidzonego, ale mimo wszystko jest to najbardziej chyba popularny obecnie radiotelefon na świecie, czyli Baofeng UV5R. Mamy tutaj egzemplarz, który został wyjęty dopiero co z pudełka. Na potrzeby akurat tych pomiarów zasilanie będzie w tym wypadku poprzez eliminator baterii, także napięcie tutaj będzie stałe. Nie będzie się zmieniało w zależności od obciążenia. Z bateriami może być różnie, ale na to poświęcimy osobny odcinek. Metodyka pomiarów jest opisana i omówiona w pierwszej części tego cyklu, także zapraszam dla tych, którzy by chcieli się coś więcej dowiedzieć, dlaczego w taki, a nie w inny sposób mierzę. Na górze będzie link i można w tą pierwszą część filmu wejść. A teraz cóż, no zaczynamy. Podłączymy do radyjka przejściówkę. Końcówkę jaką mamy jest odwrotny SMA niż w radiu. Kabelek z przyrządu pomiarowego. Mamy to wszystko podłączone. Zasilanie. I możemy zaczynać testy. Tutaj widzicie tabelkę też opisaną w pierwszej części i widok ekranu z przyrządu pomiarowego, który tutaj jest wykorzystany do tych pomiarów. No więc możemy zaczynać. Pomiary będą szybkie, proste. Dużo czasu nam nie zajmą. Częstotliwości pomiaru w lewej skrajnej kolumnie wybrane takie do zakresów, jakie te radyjko posiada. No więc zaczynamy. Częstotliwość pierwsza 137 MHz. Zwiększamy sygnał wejściowy. Blokada się otworzyła. Zamknijmy wolniej. - 168 mikrowolta. No czyli możemy uznać, że tutaj mamy 0,17 mikrowolta na tej częstotliwości. Zmieniamy. I to samo robimy. Jest tu troszeczkę słabiej, ale różnica jest niewielka. Zostawimy więc tą samą wartość. I następna częstotliwość, pasmo amatorskie. No tu już mamy troszkę słabiej w tym miejscu. 0,18, czyli no widać, że nie w tej rubryce. 0,18 i 149 MHz teraz. Zero 19, czyli nam czułość
spada, o dziwo. O, tu jest źle podana częstotliwość. 150. A tu jedna za dużo została. 150 nie będziemy mierzyć. 153. No, tu już mamy lepiej. 0,18 mikrowolta. I kolejna częstotliwość 158. Tutaj 0,2 mikrowolta. Cały czas pamiętajmy, że jest to częstotliwość, jest to poziom, który powoduje otwarcie blokady. Także to tak jest tak jakby można nazwać użytkowa czułość, no bo mamy ustawioną blokadę, czego nie pokazałem wcześniej. Squelch jest ustawiony na 1. Także najniższa blokada tutaj, najczulsze radio powinno być. I to jest poziom sygnału, przy którym ta blokada nam się otworzy. Oczywiście w warunkach to jest wszystko laboratoryjnych, bo w warunkach rzeczywistych to wszystko zupełnie inaczej się zachowa. I o tym też będę chciał zrobić osobny film dotyczący wszelkich urządzeń, a nie tylko Baofenga, bo dotyczy się każdego sprzętu. Kolejna częstotliwość. Mniej więcej to samo. 0,19. I kolejna. No tu jest troszkę lepiej. No. Też praktycznie 0,19. I końcówka pasma VHF 174. Tutaj będzie to 173 987,5. Nie będę zmieniał w tabeli, bo to nie ma żadnego znaczenia. I mamy tutaj. No i robimy to samo. No i mniej więcej to samo. W granicach 0,19 mikrowolta. No i teraz przechodzimy już na pasmo UHF i zaczynamy od częstotliwości 400 MHz. No, tu już widzimy, ten egzemplarz jakoś dziwnie się sprawuje. Tu mamy dopiero 0,26 mikrowolta. Może być jeszcze inna przyczyna, ale to sprawdzimy później. I 410 MHz.
0,26. No już tu widzimy, że w tym paśmie do otwarcia blokady potrzeba dużo silniejszy sygnał. Radiotelefon, nie wiem czy wspominałem, cały czas jest w trybie narrow, czyli wąskim, gdzie uzyskujemy największą czułość. 420. (24). To już się nam poprawia. Teraz początek pasma amatorskiego. Tutaj bardzo słabo nam to wychodzi. Zero 0,3 mikrowolta. Środek pasma amatorskiego teraz będzie. Również 0,03. I końcówka pasma amatorskiego. No troszeczkę lepiej, 0,28. (450 MHz). (27 setnych) i częstotliwość 460 MHz. (460). Zero 3. I końcówka 470. Końcówka pasma UHF. Również 0,3 mikrowolta. No i mamy w tej chwili przekrój parametru, który nie jest, tak jak wspominałem od początku, nie jest wyznacznikiem czułości. Jest tutaj wskaźnik poziomu otwarcia blokady. No widać oczywiście, że te różnice są znaczne między pasmem VHF a UHF. Możemy z tego zakładać, że ta czułość jest troszeczkę niższa w paśmie UHF. Te różnice rzędu 2-3 setnych mikrowolta nie mają tutaj żadnego znaczenia. Radio jest odbiornikiem SDR i samo działanie blokady szumów, no i sama zasada działania SDR-ów powoduje to, że te różnice na różnych częstotliwościach mogą być. Teraz chciałbym jeszcze zrobić na kilku wybranych już częstotliwościach, nie w tych wszystkich tutaj, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wybierzemy tutaj pasmo amatorskie, czyli 145 MHz częstotliwość i tam zrobimy
jak zarówno na pozostałych częstotliwościach test z otwartą blokadą. Oj, nie to wcisnąłem. Jakoś się nie mogę do tego radia przyzwyczaić. Mamy otwartą blokadę i zobaczymy, przy jakim najmniejszym sygnale sygnał będzie w miarę czytelny. To jest taki obrazowy test. I ustawiamy częstotliwość 145, z poziomem zjeżdżamy bardzo nisko. Nie wiem jak to jest na nagraniu, ale już przy poziomie 0,1 mikrowolta słychać, że sygnał się pojawia. Także jest to bardzo niski sygnał, a już radiotelefon na niego reaguje, jakiś poziom demodulacji jest. Nawet to już przy 0,13 mamy bardzo ładne sygnały. Nawet przy poziomie 0,08 włączając, wyłączając widać, że mam nadzieję, że to było słyszalne. Damy tutaj poziom właśnie 0,1 mikrowolta. Zrobimy to może jeszcze dla częstotliwości, no niech będzie końcówka pasma 174 MHz. Chociaż nie, robimy to wyżej, żeby znowu nie bawić się w te ustawianie, czyli 169. Jeżdżamy na prawie 0 i znowu. Nie wiem dalej jak to słychać. Tutaj widać, że ten poziom musi być ciuteńkę wyższy, żeby ten sam poziom audio uzyskać. Damy 0,11 mikrowolta. I to samo zrobimy tutaj dla początku pasma, czyli 400 MHz. Bo tu jak widać były większe różnice. No tutaj na pewno jest mniejsza czułość, bo w ogóle nie reaguje. Przy 0,1 nic nie słychać. No, gdzieś dopiero przy 0. Przy 0,16. Przy 0,16 mikrowolta mamy ten podobny poziom sygnału audio. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nagraniu. Na pewno dużo słabiej, bo na ucho, już tutaj słuchając tego testu, czyli przy otwarciu i blokadzie, widać zupełnie inny charakter tła szumowego, jaki występuje na paśmie VHF, a jaki występuje w paśmie UHF. No to jest normalna rzecz przy takich tego typu urządzeniach. 435, czyli środek pasma amatorskiego. Jedziemy na
0 i znowu. No tu już widać, że czułość jest lepsza. No, na 400 mega tego nie było słychać. No bez porównania. 0,12 0,12 mikrowolta zostawiamy. I zobaczcie, już jest ciekawostka, że w przypadku otwarcia blokady było odwrotnie. Na 400 mega potrzebny był mniejszy sygnał niż na 435. Tu jest odwrotnie, jeżeli chodzi o czytelność i, jak to nazwę, dekodowalność tego sygnału. Więc to jest przykład, jak zupełnie inaczej funkcjonuje blokada szumów, jak inaczej tor odbiorczy i jakie to ma znaczenie dla praktycznego wykorzystania radiotelefonu nie tylko Baofenga, ale każdej innej firmy. Dlaczego może nam się wydawać, że jedno radio lepiej działa, drugie gorzej? Tak jak powiedziałem, o tym będzie osobny film. Może zrobię cykl live'ów, gdzie będę to pokazywał, będzie można zadawać pytania. Lecimy na 470 mega. Poziom zjeżdżamy do zera i znowuż. No, śladowo tu słyszę. Jest różnica. No i przy 0,14 mikrowolta już ten sygnał jest mniej więcej na tym samym poziomie. No więc jak widać, te różnice są. Czułość tego radia wydaje się dosyć dobra. Tylko pierwsza rzecz, dalej wracamy do tego samego. Są to pomiary stricte laboratoryjne. W rzeczywistości wynik tego typu pomiarów nie daje nam odzwierciedlenia tego wszystkiego, jak radio będzie pracowało w warunkach faktycznych. Trochę bardziej kolejne testy, które będą w następnym odcinku. Teraz przechodzimy do testów nadajnika, jaką moc urządzenie z siebie daje na tych poszczególnych częstotliwościach. Także za chwilkę po przełączeniu urządzenia będziemy mierzyć nadajniki. I urządzenie mamy już podpięte. Widać w tej chwili inny ekran przy rządzie pomiarowym. No i zaczynamy szybciutki pomiar od mocy małej i częstotliwości, tak jak były w tabelce. I zaczynamy. Częstotliwość, jak widać, jest urządzenie dosyć dobrze trzyma. 1,57 W na tej częstotliwości. I przechodzimy na 141 MHz. Tu pomiary są szybsze, bo nie trzeba przestawiać przyrządu. Jeden 52 W. 145 MHz. Półtora wata. 149 MHz. Jeden 48. 150 MHz opuszczamy. 153. 1,44 W. Pewnie wszyscy tutaj dociekliwi zauważą, że w momencie, jak przyciskam PTT, przez chwilę pomiar jest
wskazanie jest wyższe o około 1,1 W, potem spada. Też to tak mnie zdziwiło trochę i widzę, że również, bo urządzenie jest podpięte pod zasilacz, również w tym momencie spada prąd, czyli to ewidentnie jest jakiś dziwny efekt w tym urządzeniu. Zobaczymy w następnych pomiarach, gdzie będziemy korzystali z analizatora widma, jak to wszystko wygląda. Także to jest efekt tutaj w tym urządzeniu, że moc po chwili niewiele, ale spada. Kolejna częstotliwość. 1,44 i kolejna. Jaka w tej chwili powinna być? 158? To czy ja mierzyłem 158 przed chwilą? No nie wiem. Sprawdzimy. Jeden 44. W tej chwili 164 mega. No i tu widzimy już wzrost mocy 1,8 W. 169. Jeden 7. I 173. 900, czyli końcówka tego pasma. Jeden 69. Się chyba trochę bardziej w urządzeniu rozjeżdża częstotliwość. I przechodzimy w pasmo UHF. 400 MHz, mała moc. Jeden 43. 410. 1,49, 420, 1,77, czyli już mamy większą moc, 430, czyli pasmo amatorskie. 1,49, 435, 1,45, 440. 1,49, 450. 1,77, czyli znowu więcej. 460. No tu mamy prawie 2 W, czyli pod koniec pasma mocno ona wzrasta i 470, zobaczymy ile będzie. Czyli widać, że pod koniec pasma ta moc przepraszam, rosła. My teraz przejdziemy
do dużej mocy. Nie wiem, czy tutaj nie ograniczę troszkę tych pomiarów do tych częstotliwości, gdzie tutaj było widać jakieś większe różnice. Czyli wejdźmy w menu. Nie wiem, które menu jest o mocy, zaraz je znajdziemy po prostu. Prywatnie nie używam tych radiotelefonów, więc no może nie w tą stronę poszedłem, albo coś ominąłem. Box, save. O, mamy tutaj moc. Dobrze, jesteśmy na dużej mocy i idziemy. Częstotliwość 137. Watów. Równiutkie. Tu było podobnie. Zobaczymy na częstotliwości 153 MHz, żeby tutaj też 5 watów, czyli tutaj widać różnic specjalnie nie ma. Tu była jakaś duża, mocno 164, zobaczymy. Też w tym pomiarze. No też jest większa. Niewiele, ale jest. I 174. To inaczej 136 i 1 w dół, jesteśmy na krańcu pasma. 5,4. Tutaj mamy jeszcze większą moc. I tutaj też kilka krańcy. 400 MHz. I patrzymy jaka częstotliwość, jaka moc. 4,2 W, czyli widać, że na paśmie dwójkowym, 70-kowym jest inna moc. No i może tutaj środek pasma 435. I 3 W. I tu na końcu mieliśmy małą moc, dużą bardzo, więc robimy 470 częstotliwość i patrzymy. No tu akurat nie zwiększyła się, a wręcz odwrotnie spadła. No więc w tej chwili te pomiary radiotelefonu mamy zakończone. Chciałbym zrobić jeszcze jeden pomiar. Szybciutko przełączę na pomiar odbiornika i na częstotliwości na razie 145. Chcę zrobić szybki pomiar, tak jak wtedy robiliśmy. No zobaczymy, czy teraz jak się rozgrzało, czy też tak samo urządzenie funkcjonuje. 145 MHz i zero 18. No dokładnie tak jak wtedy było. Przy 0,18 otwiera się blokada i teraz chcę po prostu zaciągnąć tą blokadę na maksa. No ją zaciągnąłem. No i zobaczymy jaka jest różnica między 1 a 9. O, no duża różnica jak widzimy. Na 9 bardzo mocny sygnał jest potrzebny, czyli w granicach 0,47 mikrowolta. Zróbmy jeszcze to samo na ustawieniu 5 z ciekawości. mniej więcej. No także widać, że ten squelch i regulacja jego tutaj funkcjonuje. Zapewne większość zauważyła i używając squelch w każdym urządzeniu odbiorczym ma tak zwaną histerezę, czyli
poziom, przy którym się blokada otworzy, czyli no nie w tą stronę idę, czyli tutaj sobie zwiększymy, otworzymy na chwilę tą blokadę. O. Sygnał odbieramy, blokada jest otwarta. I dzięki histerezie zamknięcie blokady nastąpi przy mniejszym sygnale. Widzimy 0,07 mikrowolta mniej. No i dzięki temu w przypadku sygnałów, kiedy nam się pojawia tak zwany fading, czyli zaniki, to jest normalne przy pracy z urządzeniem przenośnym czy mobilowym, ta blokada jest, no nie trzepie tą blokadą, to tak brzydko powiem, co było w niektórych urządzeniach, gdzie ta histereza była mała. To takie trzaski się jakby pojawiały, gdzie ona praktycznie się otwierała i zamykała na pewnych poziomach, a tutaj, jeżeli się już otworzy przy większym poziomie, do pewnego mniejszego ona będzie utrzymana. No i to samo z tego wynika, że otwarcie blokady no nie jest tutaj tak jakby czułością graniczną. To tyle w tych pomiarach. Jest to, jak zapewne wiecie i widzicie, pierwszy tego typu pomiar, więc być może będą tutaj pewne nieścisłości, pewne pytania. W każdym następnym będziemy tutaj starali się troszeczkę poprawiać może i metodologię, i opisy, i sam zakres mierzonych częstotliwości. Także zapraszam do subskrypcji, oglądania. Następny odcinek to będzie pomiar tego radiotelefonu w zakresie sygnału widmowego, jaki nadaje, i to, co opisałem w pierwszej części, odporności odbiornika na silne sygnały. To będzie bardzo ciekawy test chyba na wszystkich urządzeniach. Później będą jeszcze cykle testów z podłączeniem urządzenia do anteny. Troszkę takich nieodpowiednich, ale wiem, że ludzie do tego celu wykorzystują, czyli radiotelefon taki jak ten i inne ręczne też będą podłączone do anteny dachowej. Tego nie powinno się robić, bo to urządzenie do tego się nie nadaje, ale też zobaczymy, jakie są różnice pomiędzy dobrymi a gorszymi urządzeniami. Także to tyle w tej filmie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Jak coś jest źle, to mówcie. Tutaj robimy to, żeby wszystkim pokazać, jak te urządzenia chodzą. Także krytyki się nie boję, byle byłaby konstruktywna. Także